taka ciekawostka, możecie tego nie wiedzieć. Panasonic był pierwszy. Z największymi tradycjami to Panasonic zrobił pierwszy aparat. Przyklejcie sobie palec do spustu migawki, czy też położycie kamień na spust migawki i aparat będzie wam tam robić setki, tysiące zdjęć. To jest naturalny mechanizm. Porozmawiać trochę o najlepszym aparacie fotograficznym. Czy wiadomo, Sony jest najlepsze. Panasonic, Canon, Ricoh, Fuji, Leica. Tamtych marek nie ma. Olympus umarł. Pentax, od kiedy nie istniejesz w Pentaxie? Śmiałem się z Nikona, bo sklonował dokładnie wszystko to, co zrobiła Leica. Skopiował Blackmagic. Ich bagnet do końca nie jest optymalny. Tym staje się po prostu cyfrowym złomem. I najgorszym moim doznaniem były te doznania, jakie doświadczyłem, będąc użytkownikiem Canon. Wtedy to była masakra. Bezapelacyjnym liderem, za którym nic nie ma. On jest najlepszą marką. Fuji, Olympus, Leica, tamtych marek nie ma. Cześć, mam na imię Tomek, a to jest podcast poświęcony fotografii. Tak, wiem, że na ostatnim podcaście pogadaliśmy sobie troszeczkę na temat uzależnienia od kupowania sprzętu. Można by to śmiało przyrównać do zakupoholizmu i tak, myślę, że jest to w pewnym sensie zakupoholizm, ale spowodowany troszeczkę innymi argumentami. Dzisiaj chciałbym, abyście zapomnieli o tym, o czym wam opowiedziałem ostatnim razem i pochylili się nad ciężkim tematem, a mianowicie, co by było gdyby. Słuchajcie, wiem, że już niedługo będą czarne piątki. No, już niedługo będzie 11.11. O kurczę, to jest jutro. Czyli nie zdążę z podcastem na moje święto, ulubione święto, czyli święto zakupów na AliExpress. Tak, wybaczcie, nie mogłem się powstrzymać. Jeśli myśleliście, że w związku z tym, że mieszkam niedaleko Poznania i wyprowadziłem się z Poznania, jeśli myśleliście, że moim ulubionym świętem są imieniny ulicy Święty Marcin, to nie. To nie dla mnie. Setki, tysiące kalorii w jednym takim rogalu świętomarcińskim. Myślę, że to by mogło zabić niejednego z nas. No tak, to jest gruba bomba kaloryczna, a dzisiaj porozmawiamy sobie o troszeczkę innych bombach. Nie mam tutaj na myśli hucznych obchodów Dnia Niepodległości i nie mam na myśli oczywiście tego Dnia Niepodległości z filmu, kiedy napadają na nas kosmici, tylko wiecie, ten nasz polski Dzień Niepodległości. No dobra, bez komentarza. Tak, 11.11 to jest święto zakupoholików. Te przeceny są niewielkie. Mówię o AliExpress. Tak, chińszczyzna. Lubię chińszczyznę. Muszę wam się do tego przyznać. Jest wiele fajnych sprzętów, akcesoriów fotograficznych, które naprawdę fajnie działają. Niczego im nie brakuje. Są spoko i mogę je śmiało rekomendować. A najważniejsze jest w tym, że kosztują grosze. No dobra, kosztowały grosze. Kiedyś były taniutkie jak barszcz, a teraz raczej nie jak barszcz. Raczej jak barszcz ukraiński. Ale pomimo tego, że te ceny zostały troszeczkę sztucznie wywindowane przez Unię Europejską. Tak, to Unia jest sprawcą tych wysokich cen. No to i tak te ceny są atrakcyjne, bo w naszym kraju, czy też nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie, te produkty i tak trafiają na półki sklepowe i wtedy kupujecie taki towar, dodając do tego marżę. Nie mam nic przeciwko, gdyby ktoś faktycznie wcześniej po cenach hurtowych, producenckich kupował te wszystkie produkty, magazynował u siebie i wtedy ta marża musi być w jakiś sposób uzasadniona. Musi pokryć obsługę tego wszystkiego, jego sklepu, magazynowania, całego procesu. No i wtedy zgadzam się w tym 100%. Mogę ponieść koszty, większe koszty zakupu takiego produktu. Ale w większości jest to dropshipping, czyli taka wirtualna sprzedaż czegoś, czego w ogóle się nie ma fizycznie na sklepie. Jest się pośrednikiem, więc dla bezpieczeństwa, bo nie mam pewności, kto się zajmuje dropshippingiem, kto się tym nie zajmuje, kto jest uczciwym sprzedawcą. Może to jest leniwe podejście, ale nie chcę po prostu wnikać w to wszystko i z założenia przyjmuję, że wszystko, co widzę na znanym portalu aukcyjnym jest z założenia dropshippingiem. Nie chcę nawet czytać opisów. No i tak, te akcesoria, fajne akcesoria, drobne akcesoria po kilkanaście, kilkadziesiąt, kilka złotych mają się dobrze. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj będzie jeszcze większy twist. Twist fotograficzny, bo rozmawiamy o fotografii. Ostatnio uświadomiłem sobie,
sobie, że mój ulubiony aparat fotograficzny i moja ulubiona kamera niedługo będzie miała 10 lat. Rozumiecie? Kumacie to? Najlepszy aparat fotograficzny, który posiadam, ma 10 lat. To znaczy jeszcze nie ma. Brakuje mu kilku miesięcy i jak stukną mu okrągłe urodziny, to wyprawię mu huczne święto pod postacią fajnego filmu. Tak, filmu. To już nie będzie podcast. To będzie film. I tak, mój aparat ma 10 lat. I wiecie co? Robi genialne zdjęcia. Fantastyczne zdjęcia i jeszcze lepsze filmy. I ostatnio się tak zacząłem zastanawiać, czego mi tak naprawdę brakuje w tym aparacie i tak na siłę znalazłem parę rzeczy, ale o nich zrobię ten film. Film urodzinowy o najlepszym aparacie fotograficznym, czy też najlepszej kamerze, jaką mam. Ale dzisiaj chciałbym jeszcze bardziej podgrzać atmosferę sprzętową. No tak, święta zakupów, no a przed nami święta, czyli prezenty, czyli kupowanie, powody do drogich prezentów, irracjonalnych prezentów. No i okej, ja zaczynam to wszystko rozumieć i nie będę kopać się z koniem, ale opowiem wam o czymś innym. Wiecie, do jakiej marki jestem przywiązany? Chciałem porozmawiać trochę o lockingu, o takim przywiązaniu się do sprzętu fotograficznego. Myślę, że tym podcastem chciałbym coś wytłumaczyć, co po niektórym z was. Tym z was, którzy tak łatwo się zapalają, podpalają. Musicie być cholernie łatwopalni, że tak się dacie ponieść emocją, ale wiem, że to dotyczy naprawdę marginesu. To jest kilka osób, którym pozwoliłem udzielać się w komentarzach. Reszta jest poblokowana. To moja bajka, ja wykreowałem sobie tą rzeczywistość YouTube'ową. Dziwna sprawa, robię się taki dyktator wstrętny. Wy co nie możecie komentować, słuchajcie tego. Może wam się wydawać, że jestem jakimś fanboyem Sony. Bardzo dawno temu dostałem pierwsze komentarze, takie ataki, takie zarzuty, że Sony, że to jest lepsze, że Sony, że tamto, że dlaczego Sony, że to jest lepsze, dlaczego Sony to jest lepsze, tylko że to jest lepsze, za każdym razem to podawana inna marka, ale nie Sony oczywiście. Poleciałem z zaciosem i tak zacząłem być na siłę. Tak jak wam mówiłem na ostatnim podcaście, że tak na siłę zacząłem robić reklamy, żeby tylko umieszczać hasztagi postsponsorowane i tak dalej, tak na siłę zacząłem manifestować się posiadaną marką, używaną marką fotograficzną. Bo jeśli się cofniecie daleko do czasów instagramowych, kiedy jeszcze nie myślałem w ogóle o YouTubie, to znaczy na głos nie myślałem o YouTubie, bo myślałem o YouTubie już od 2013 roku myślę o YouTubie ciągle. Bezustannie, co tydzień. Nieważne. Kto kojarzy inne moje kanały, ten kojarzy. Kto nie kojarzy, ten nie skojarzy. Na Instagramie miałem taką fazę na umieszczanie dłoni z aparatem. Na moich zdjęciach nie pojawiała się nazwa Sony, tylko Sonolta. Zrobiłem to z dwóch powodów. Przede wszystkim moim zamierzeniem było nie reklamowanie żadnego producenta, nie faworyzowanie żadnego producenta. Drugim argumentem było to, że Sony jest bezpośrednim spadkobiercą po Minolcie, więc jakby tego nie powiązać. Więc stworzyłem markę Sonolta na potrzeby swoich mediów społecznościowych i w taki sposób pokazywałem moje grafiki. Jako aparat z tyłu miał Sonolta, jeśli były zdjęcia aparatu z przodu, no to od przodu był biały napis Sonolta. Miałem z tym mega fan, było śmiesznie, ale ludzie zaczęli mi tutaj dorzucać różne rzeczy. Ja przestałem stosować ten zabieg humorystyczny sonoltowy, zacząłem eksponować napis Sony do tego stopnia. Widzieliście to w filmie Sosnowy Król. Jedyny element nie Sony, jaki się pojawił na tamtym filmie, to był kubek z pływającymi rybami w środku, ale ryby też nie miały koloru randomowego, tylko nawiązywały do barw firmowych tej firmy. I tak, to był taki kop, to miał być taki kop, ale jeden z kopów, to był taki knockout, taki knockoutujący strzał, knockout, taki wiecie, takie najsilniejsze rypnięcie, po którym już nic więcej nie ma. No i nie zamierzam już ściągnąć tego tematu. To dzisiaj się tak naprawdę z tym pożegnam definitywnie. O czymś wam opowiem, o czymś bardzo istotnym, bardzo inspirującym i bardzo szczerym, ale wrócę jeszcze do tych moich myśli i o moich kochanych użytkowników innych aparatów, którzy tak jak tylko gdzieś tam pojawiał się argument, to pojawiali się tacy wojownicy marki, niewolnicy marki. To nie są wojownicy, to są niewolnicy marki. To są osoby, które leczą kompleksy. Musicie wiedzieć, w jaki sposób działa taki człowiek. Taki fanboy wydał niemałe pieniądze na swój sprzęt.
i zaczął go używać i zobaczył, że no, nie jest to niestety aparat Sony, tylko inna firma, jakakolwiek inna, bo wiadomo, Sony jest najlepsze, a każda inna jest po prostu inną marką. No sorry, no Canon nie robi telewizorów, a Nikon nie robi, jaki jest jeszcze sprzęt RTV, wież hi-fi, czy czegoś tam, nie wiem, zmyślam sobie. No więc Sony jest najlepszą marką, z największymi tradycjami, najdłuższymi tradycjami, bo trzeba pamiętać, że tradycje Sony sięgają do Minolty, do Koniki, a mało tego, mało kto wie, ale liderem, bezapelacyjnym liderem, za którym nic nie ma, jeśli chodzi o fotografię cyfrową, była marka Sony. Zobaczcie sobie na wyniki sprzedaży z początku lat 2000, jak to wyglądało. Sony, jeśli chodzi o dominację sprzętu fotograficznego cyfrowego, po prostu pozamiatał rynek. Zresztą Sony dostarczał i nadal dostarcza matryc do większości firm, innych firm. Tylko, no serio. Były czasy, kiedy jota w jotę sensor Sony pojawiał się w Nikonie i wystarczy popatrzeć, jak dużo zależy od oprogramowanie dokładnie, a jak mało zależy od samej matrycy. To oprogramowanie, oprofilowanie tej matrycy stworzyło zupełnie nieporównywalny obrazek Sony a Nikon. Powiem to głośno, Nikon rządził. Jeśli chodzi o jakość obrazu w porównaniu do starych Sony, Nikon rządził bezapelacyjnie. Po prostu miał dobrze programowaną matrycę. Mimo tego, że produkt pochodził z tej samej fabryki. Koniec podnoszenia ciśnień, bo mam nadzieję, że wiecie, że to była moja taka mała złośliwość. Nie chcę denerwować was, moich wiernych słuchaczy, ale wierzę, że przyszło tutaj parę osób, które może są tu pierwszy raz, więc powinny się jakoś zacząć odnajdywać w tej mojej rzeczywistości. Skoro weszli do mojego świata, YouTube'owego świata, to muszą wiedzieć, że na moim kanale panują zasady z innego świata. Tutaj dominuje abstrakcja totalna. Więc nowi słuchacze, pamiętajcie, jeśli coś tutaj słyszycie, nie burzcie się od razu, najpierw włączcie mózgi. No, takie urządzenie nosicie to pod czapką. Mam nadzieję, że nosicie pod czapką, bo jeśli nie nosicie czapek, to nie macie tego urządzenia. Cholera. Mam na myśli taki komputer biologiczny. Pierdziele głupoty. Dobra, słuchajcie, o czym było? Taki hejter szuka usprawiedliwienia swojego zakupu, bo poniósł niemałe koszty na to, żeby kupić taki sprzęt. To nie są koszty finansowe, bo koszty finansowe, no to wiecie, no to kurde, idziesz po bułki i kupujesz albo kupujesz samochód, ponosisz koszty, tylko ponosisz jeszcze koszty inne, czasowe. To jest czas. To jest czas poświęcony na czytanie for fotograficznych. To jest czas na przeglądanie recenzji, to jest czas na przeglądanie testów, to jest czas na przeglądanie RAW-ów, ściąganie RAW-ów z różnych źródeł i porównywanie. To są zarwane noce, kiedy taka osoba przed dokonaniem takiego trudnego wyboru leży na łóżku i myśli, i rozmyśla, i do końca nie jest pewna swojego wyboru. Ale w końcu kupuje ten aparat, używa i po jakimś czasie okazuje się, że aparat, który posiada, który był idealnym aparatem, staje się po prostu cyfrowym złomem. Bo po pierwsze już w momencie kupna stracił na wartości, a po drugie nic nie zastąpi. Żaden aparat nie zastąpi waszych umiejętności, waszego skilla. Dlatego ja tak na początku was cisnąłem z levelowaniem. Chciałem kiedyś nawiązać do gier RPG. Jarałem się grami RPG, więc też chciałem tak nawiązać do tego, że fotografowanie to jest tak naprawdę żywcem sytuacja ściągnięta z gier RPG. Po prostu się leveluje. Farmisz foty. No tylko wiecie, tutaj nie chodzi o to, że przykleicie sobie palec do spustu migawki, czy też położycie kamień na spust migawki i aparat będzie wam tam robić setki, tysiące zdjęć. Każde zdjęcie to jest ileś tam procent do kolejnego levela i tak sobie levelujecie. No nie. Tutaj chodzi faktycznie o zrobienie zdjęcia, o cały proces. Zdjęcie najpierw powinno powstać w waszym umyśle. Tak naprawdę najpierw musicie widzieć oczami wyobraźni to, co chcecie osiągnąć finalnie. Dopiero naciskacie spust migawki i w taki sposób myślę, że powinno robić się dobrą fotografię. Więc to jest levelowanie. Ale okej, ale przejdźmy do naszego fanboya. W jaki sposób działa umysł takiego fanboya? Przez to, że taka osoba poniosła bardzo duży wysiłek i materialny, i umysłowy, jeszcze bardziej przywiązanie do marki, scala tą osobę z tą marką. Staje się takim niewolnikiem marki, dosłownie niewolnikiem marki, wojownikiem
marki. Taka osoba raczej już wtedy nie ma kontroli nad tym, co myśli, bo nie myśli. To jest naturalny mechanizm. Każdy z nas go ma. Tutaj ja nikogo nie chcę wytykać palcami, bo by mi palców nie starczyło, ale każdy gdzieś tam w głębi duszy ma coś takiego, że uważa swoje wybory za najlepsze wybory. Ja to rozumiem. Ja całkowicie wiem, jak działa ten mechanizm. Tylko, że ja go jestem świadomy totalnie. Jestem totalnie świadomy tego, co się dzieje w mojej głowie. Można powiedzieć, że najbardziej błahe wybory jestem w stanie epicko udramatyzować i uzasadnić. I tak się dzieje w głowie każdego zdrowego człowieka. Bo jeśli ktoś ci nagle powie, że ale wiesz co, niekoniecznie twój wybór był lepszy, bo tutaj mogłeś podjąć taki i taki wybór, no więc stajesz się kimś gorszym. No właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Te osoby nie chcą stać się kimś gorszym. Ja wiem to po sobie, bo tak to działa. I teraz tak serio, szczerze, z ręką na sercu, pomyślcie o tym, czy nigdy nie chcieliście zawalczyć o wasz wybór, o waszą ideę. No, dokładnie. Nikt tutaj się nie zgłosił i nie powiedział, ja tak nie miałem. Nie, wszyscy tak mamy. No więc moje filmy zacząłem tworzyć w oparciu o to, że wiedziałem, jak działa mechanizm w głowie zdrowego, przeciętnego człowieka, a drodzy wojownicy marki bardzo byli aktywni pod filmami. No to ja tak pomyślałem sobie, że zrobię bardzo fajną historię i ukułem taką historię, w której chciałem właśnie tych największych wojowników marek dotknąć, napiętnować i tutaj pojawiły się takie legendy odnośnie Fuji i odnośnie Olympusa i dlatego Olympusa, bo właśnie większości ludzi tam było zhejtowanych na Olympusa i musicie być świadomi tego, że jak ja jakieś robiłem kiedyś ankiety, właśnie, ankiety, to jest coś fenomenalnego. Niestety tworząc ankiety na YouTube nie ma czegoś takiego jak nieskończenie dużo wyborów, nie ma nieskończenie dużo opcji. Jest ich tylko 5 bodajże, albo 4. Już nie pamiętam dokładnie, bo już postanowiłem, że tego nie będę robić. Więc siłą rzeczy nie będę wpierdzielać tam wszystkich marek fotograficznych, jakie są. I właśnie wtedy pojawili się ci wojownicy marki, którzy pisali, gdzie jest Olympus, gdzie jest Fuji, zapominając, że a gdzie jest Leica, a gdzie jest Hasselblad? Nie, tamtych marek nie ma. No dokładnie. Wymieniłem najbardziej popularne marki produkujące aparaty z sensorem pełnoklatkowym i to była moja taka decyzja, jak to wszystko wrzucić do jednego wora. No ale wtedy pojawiło się bardzo dużo takich skandalicznych komentarzy. No to dało mi do myślenia, że muszę iść w tą stronę, bo wiecie, komentarze, łapy w dół, no to jakoś tam zawsze przyczynia się do tego, że film jest podbijany dalej w zasięgach i podsuwany osobom, które niekoniecznie by chciały oglądać taki film, ale przez to, że tutaj się dzieje jakaś kontrowersyjna sprawa, a YouTube nie jest wrogiem twórców. Wy sobie nie myślcie, że YouTube jest wrogiem twórców. Jeśli oglądam jakiś twórca YouTube'owy i myśli, że jakieś są magiczne sprawki YouTube'a, że YouTube tutaj jakieś bany robi i tak dalej. Nie, YouTube by chciał, żebyś ty jako twórca tworzył najlepsze, najbardziej angażujące treści, jakie tylko możesz zrobić, bo YouTube'owi zależy tylko i wyłącznie na twoich odbiorcach, na twoich widzach. Chce, żebyś tworzył jak najlepsze treści, żeby przykuć ich do monitora i faszerować jak gęsi reklamami. Sorry, no tak to wygląda. Zacząłem w jakiś sposób w opisach, w treści przemycać takie tematy, które podsycały emocje, jeśli chodzi o tutaj tych największych wojowników, ale chciałbym dzisiaj wam po pierwsze wytłumaczyć moje mechanizmy, które działają w taki sposób. Jejku. I o co w tym wszystkim chodziło? Po pierwsze, jeśli obrażam kogoś, fanboya jakiegoś Olympusa, no to muszę uspokoić. Olympus umarł, Olympusa nie ma, jest tylko OM System. Więc to była pierwsza myśl, która mi tak przyszła na początku, że kurde, teraz mogę lecieć na legalu o Olympusie, bo na pewno mało który użytkownik Olympusa, na pewno ten mało ogarnięty, a najbardziej właśnie te mało ogarnięte ludki uaktywniają się, jeśli chodzi tutaj o walkę, o świętą markę, no to sobie pomyślałem, tak, lecimy z tematem, więc tutaj Olympus zmienił nazwę, no OM System, tak się nazwał, później też próbował, chociaż tutaj nie chciałem, tak był taki odcinek, w którym też właśnie uśmierciłem jednocześnie Olympusa i Pentaxa, bo
Pentax to też jest przecież, ojeju, Pentax, od kiedy nie istniejesz, Pentaxie? Ja pamiętam, jak Pentaxa kupiła Hoya, Hoya chyba się to nazywał, tak? Ale coś takiego głupiego, coś takiego mało znaczącego kupiło Pentaxa, później Rikoch, no więc była też taki moment, żeby mógł się pośmiać z tego. Śmiałem się z Nikona, bo był takim, o Jezus, zacofańcem, jeśli chodzi o system bezlusterkowy. Na początku zrobił największy fail, jaki można było zrobić, bo kiedy Sony resztkami rozsądku, naprawdę, to były resztki rozsądku, zdrowego rozsądku i robiąc to totalnie na siłę, wprowadziło matrycę pełnoklatkową do bezlusterkowców. O co mi chodzi z tym na siłę? Ich bagnet do końca nie jest optymalny, zaprojektowany optymalnie pod pełnoklatkowy sensor. Tutaj musimy być tego świadomi w 100%, że oni zobaczyli, że kurde, ale zmieści się jeszcze większy sensor. No, tak to zadziałało. A gdzie stał wtedy Nikon? Nikon wtedy stworzył taki dziwny system, One, coś takiego. Malutkie matryce, malutkie aparaty z matrycą wielkości paznokcia, no czyli tak zwane kompakty, ale te kompakty miały wymienną optykę. Całkowicie dziwaczny pomysł, autentycznie dziwaczny. Myślę, że dużo kasy poszło na zaprojektowanie i na wdrożenie czegoś takiego do produkcji. Było to niezaprzeczalnie kopem w jaja. Niezaprzeczalny kop w jaja, bo od razu przecież mogli pójść i rozwijać jakiś system, który nie pogrąży ich. Zresztą popatrzcie na Canona. Canon podobnie chciał podążać drogą pionierów, jeśli chodzi o aparaty bezlusterkowe, a Canon też chciał uszczypnąć troszeczkę z tortu zwanego bezlusterkowcami. Zdał sobie sprawę z tego, jak dobrze wiedzie się pionierom, jeśli chodzi o aparaty bezlusterkowe. Po pierwsze bezlusterkowe, a po drugie popularne bezlusterkowce, bo muszę przypomnieć, że takim pionierem, jeśli chodzi o bezlusterkowce, jest niewątpliwie tadam! Leica. Leica od dawna ma bezlusterkowce. No, serio. Odkrycie. No i taki Canon zobaczył, że wiedzie się Micro 4/3, czyli Panasonic, czyli Olympus, Blackmagic, nie wiem co tam jeszcze jest, ale w sumie tylko te 3 firmy przychodzą mi do głowy, jeśli mam przed oczami Micro 4/3. Canon zobaczył, że to dobrze żre. Kawałek tortu odgryzł sobie Sony, tworząc też aparaty z wymienną optyką, bezlusterkowce, z matrycami w formacie APS-C. Zobaczył, że całą filozofię marki oparła na tym firma Fujifilm, robiąc system tylko i wyłącznie pod małe matryce, ale nie malutkie, jak Olympus, Panasonic i Blackmagic, nie malutkie, tylko takie prawie większe. I zobaczył, że to jest dobra droga, No i Canon postanowił pójść na grubo i zainwestował grubą kasę, bo to nie jak to zrobił Nikon. Nikon po prostu chyba był ślepy, niewidomy, nie widział, nie słyszał, może nie miał problem z powonieniem, nie wiem. Canon zobaczył, że kurde, wchodzę w to, więc też zobaczył, co robi konkurencja i po prostu sklonował, skopiował dokładnie wszystko to, co zrobiła konkurencja, czyli stworzył system M, całkowicie nowy. Oczywiście jeśli chodzi o komunikację, no to wsteczna była z obiektywami EOS, ale no sorry, ale wiecie, no to są bydlaki, no ale stworzył system w oparciu i dostosowany tylko do matryc z niepełną wymiarową matrycą, czyli z matrycą nawet nie APS-C. Canon robi jeszcze mniejsze matryce. Tam jest krop, pamiętajcie, 1,6, a nie jak to ma w kropie 1,5 i to robi różnicę. Po pewnym czasie Sony poszło za takim ciosem, opierając swoją strategię tylko i wyłącznie na aparatach bezlusterkowych, odłączył się, tak naprawdę skasował projekt swoich lustrzanek i całą energię skierował na bezlusterkowce, tworząc profesjonalne, zaawansowane profesjonalne aparaty z wymienną optyką i z matrycą pełnowymiarową, full frame, tak? Pełna klatka, 35 mm. Pełna klata kojarzy się zawsze z zawodowcami, tak przynajmniej ja mam, że mi się tak kojarzy, bo jestem stary. I o ile Fuji to Fuji, Olympus to Olympus, Panasonic to Panasonic, Sony to Sony, Nikon. Gdzie ty byłeś, Nikonie? Nikon coś tam zaczął robić, od razu poszedł na grubo, tworząc już nie Micro 4/3, czyli kiedy chyba złożył wniosek o raty.
No i słuchajcie, historia wygląda tak, że do walki o ten tort, tak jakby spod stołu wyłonił się Nikon, od razu idąc na grubo i oferując aparaty pełnoklatkowe z dużą matrycą. Wystartował na grubasie, w ogóle pomijając kropa. Powiedział, wchodzę na grubo. Z7, macie tutaj grubaski, a tutaj dla biedoty, w cudzysłowie biedoty, Z6. Tak, no, były potwornie drogie maszynki. Canon to wszystko zobaczył i sobie pomyślał, cholerka. No i dopiero wtedy tak skreślił projekt M-ki i zaczął robić swoje pełnoklatkowe aparaty z wymienną matrycą nazwane R. I jeszcze wcześniej chyba ja czekałem na posunięcie Panasonica, bo wiedziałem, że Panasonic do głupich marek nie należy, bo pierwszy bezlusterkowiec nie był Olympus, tylko był Panasonic. To Panasonic zrobił pierwszy aparat z wymienną matrycą pozbawiony komory lustra. Mówimy o cyfrówce takiej mikro 4/3. Dopiero drugi model pojawił się w stajni Olympusa. Panasonic był przodownikiem. Możecie tego nie wiedzieć. Taka ciekawostka. Panasonic był pierwszy. Mimo tego, że system był Olympusa, bo system był spadkobiercą z 4/3, ale tego lustrzanego. Wielkość matrycy się nie zmieniła, tylko została wyeliminowana komora lustra, a wymiary matrycy zostały te same małe, poręczne aparaty. Ale nie o tym. To taki rys historyczny, żebyście wiedzieli, gdzie jest Sony. Gdzie jest Sony, żebyście... Jak jeszcze nie czujecie, jeśli macie jeszcze problem z powonieniem, no to żebyście zaczęli tak węszyć, że o coś tutaj chodzi. I w jakimś celu był ten wstęp dotyczący mojego najlepszego aparatu na początku. Więc moi drodzy, dlaczego o tym powiedziałem na początku? Dlaczego wspomniałem o tym, że 10 lat temu kupiłem najlepszy aparat? Wiecie dlaczego? Bo nie miałem wyboru. W tamtym czasie nie było wyboru. Ja chciałem mieć bezlusterkowca. Ja chciałem mieć nowoczesny aparat, ale z dużą matrycą. Ponieważ wcześniej posmakowałem systemu mikro 4/3 i w moich ustach został mi taki posmak nowoczesności, kosmicznych technologii. Wszystko było idealne. W tym Panasonicu wszystko było idealne, oprócz matrycy, która niestety nie była mocną stroną, jeśli chodzi o moje zastosowania. Musiałem mieć coś swojego, coś pod swoje wymagania. No i wtedy na białym koniu wjechał Sony z pierwszym aparatem A7. To był przełomowy aparat, bo to był najmniejszy, do tej pory najmniejszy aparat, nie. Ale ciekawe, czy będziecie wiedzieć, jaki jest najmniejszy aparat pełnoklatkowy? Napiszcie mi w komentarzu. Jeśli wiecie, no to piszcie śmiało. Ale Sony A7 jest na dumnym drugim miejscu i naprawdę niewiele mu ustępuje. A żeby jeszcze bardziej podpowiedzieć, jej ustępuje. Nie miałem wyjścia, musiałem kupić 7, żeby robić fajne filmy. Mogłem to robić lustrzanką, mogłem to robić Nikonem. Mogłem to robić Canonem, ale nie, wybrałem Sony. Zaryzykowałem i wybrałem. To był mój wybór mega świadomy, ale i mega ryzykowny. I z perspektywy czasu wiem, że to był, dobry wybór. To był dobry wybór, bo nikt mi nie zabierze tych lat, kiedy używałem sobie aparatu, bo co by było, gdybym był na przykład takim zagorzałym fanem Nikona, a byłem nikoniarzem, więc ile czasu bym czekał na powstanie Zetki, pierwszej Zetki, a gdybym był fanem Canona, ile bym czasu czekał na to, aż pojawi się pełnoklatkowy bezlusterkowiec Canona, a zegartyka. Foty trzeba robić, tym bardziej jeśli foty się robi nie dla przyjemności, chociaż to źle powiedziane, ale też jeśli się pracuje jako fotograf, no to też właśnie taki był cel. Cel kupna mojego aparatu polegał na tym, żeby to był mały aparacik, malutki aparacik, który pozwoli mi kręcić filmy na gimbalu. Dokładnie. Potrzebowałem czegoś malutkiego i brałem pod uwagę Sony. Idealnie do tego się nadawał. Wcześniej robiłem podobne akcje na mikro 4/3, ale tak jak mówię, z jakichś tam względów nie podpasował mi. Chciałem czegoś większego. Ale teraz słuchajcie, mały twist i jeśli do tej pory jesteście jeśli jeszcze nie uciekliście, no to chciałbym wam powiedzieć coś. Ostatnio natrafiłem, no wiecie, każdy ma swoją bańkę, ja mam taką bańkę fotograficzną, jeśli chodzi o YouTube'a i YouTube podsyła mi jakieś tam treści, które wie, że będą mnie interesować. Mam jednego fotografa, którego obserwuję, lubię słuchać, lubię patrzeć jak fotografuje,
Zresztą to jest doktor, no to mądry człowiek, no, na głupiego nie trafiło, więc no lepiej oglądać kogoś mądrzejszego od siebie, więc tutaj śledzę Łukasza i ostatnio Łukasz Bożycki, żeby już tutaj nie było tajemnic, widziałem, że pojawił się na kanale Nikona, tam Nikon jakieś tam ma taką serię wywiadów i sobie pomyślałem, o kurde, tak dziwna myśl, bo zobaczyłem znaczek Nikona i sobie się, kurde, zmienił system. Ja jeszcze wtedy nie widziałem tego filmu, wtedy jeszcze nie zobaczyłem tego filmu, bo jak zobaczycie sobie ten film, no to zobaczycie, że to, co ja pomyślałem, no to byłem w błędnym, chociaż bo tak się zacząłem zastanawiać, co Łukasz taki wojownik, taki ambasador OM System, bo tak, Łukasz genialnie odgrywa rolę ambasadora OM System. Jest medialną osobą, elokwentną, inteligentną i do tego robiącą cholernie dobre zdjęcia, więc jest idealnym kandydatem na to, żeby zostać ambasadorem, a robi to świetnie, reklamuje to świetnie. Ja sobie pomyślałem, kurde, i zmienił system. Nikon mu zaproponował fajne warunki. Zacząłem myśleć, nie oglądając filmu. Słuchajcie, jeszcze nie oglądając filmu zacząłem to wszystko analizować. No ale tak, no Tomek, ale co ja bym zrobił w momencie, kiedy z torbą pełną zabawek zapukał do mnie przedstawiciel jakiejś marki fotograficznej produkującej aparaty fotograficzne i powiedział do mnie tak, Tomek, masz tutaj torbę pełną zabawek, fajnych zabawek, dajesz nam swoje zabawki, stare zabawki i używasz tych. I co ja bym zrobił? Czy jestem przywiązany do swojej marki, żeby o nią walczyć? Nie! Gdzie tam? Czy ja jestem przywiązany do jakichś światopoglądów, do jakichś przekonań, wyższości jednych aparatów nad drugich? Czy jestem niewolnikiem jakichś swoich przekonań, wyższości jednego aparatu nad drugim aparatem? Nic z tych rzeczy. Nieważne, co to by był za producent. Zaproponował coś takiego. Takie rozwiązanie, ja bym nawet nie miał chwili do zastanowienia. Nawet bym się nie zastanawiał. Trzeba by mi tam mógł powiedzieć, masz tutaj miesiąc, czy tam tydzień na zastanowienie. Nie potrzebuję. Dawaj to. Bierz ode mnie te graty, dawaj mi swoje. Nieważne, co to by było. Posłuchajcie, to jest tak bardzo nieważne, jak co ja wam chcę po raz kolejny przekazać, że sprzęt jest tak totalnie nieważny i fotografowałbym wszystkim. Gdybym miał możliwość faktycznie wymiany na coś innego, cokolwiek to by było, to ja bym wziął. Nieważne, czy odezwałby się do mnie przedstawiciel Canona, Nikona, Panasonica, Pentaxa, Sony, Olympusa, Panasonica, Leiki, Hasselblada, Fujifilm, nieważne. Serio, totalnie nieważne. Używałbym ich sprzętu i tyle. Nauczyłbym się posługiwania tym sprzętem, odkryłbym jego słabe strony, mocne strony i zapewniam was, wyniki by były takie same, dokładnie takie same, jakich uzyskuję dzisiaj. Nic by się nie polepszyło, ani nic by się nie pogorszyło. I wszystko zależy od osoby, która fotografuje, od osoby, tak naprawdę. Wyniki fotografii zależą tylko i wyłącznie od fotografa, nie od sprzętu. Sprzęt nie jest najważniejszy. Sprzęt nie zrobi za was zdjęć, ale najlepsze w tym wszystkim było to, że później oglądnąłem sobie wywiad z Łukaszem i zobaczyłem, że jest dobrze. Został przy OM System. Oczywiście wszystko zostało wyblurowane albo zasłonięte siateczką. Łukasz jako doskonały ambasador marki opowiadał o systemach, o możliwościach, jakie daje mu jego aparat. To jest bestia. To szanuję takich ludzi. Naprawdę szanuję takich ludzi. Więcej takich ludzi poproszę. No ale konkluzja jest taka, że nie przywiązujcie się do sprzętu, bo z dwóch stron jesteście osaczeni przez innych użytkowników i jesteście osaczeni przez producenta, bo najlepszym rozwiązaniem dla nas konsumentów, i tak sobie myślałem, jak powstawał ten Elman's Alliance, zresztą podobnie powstał Micro 4 trzecie, takie założenia, że jest to otwarty system, każdy może do niego wejść, każdy produkować pod jednym bagnetem. Jest to coś fantastycznego, fajnego i dla nas konsumentów, bo był to idealny rozwój sytuacji. Gdyby istniał jeden system, otwarty bagnet, a w zależności czy preferujesz Color Science Canona, czy bardziej ci odpowiada wygląd Olympusa, czy też Fuji, czy też jesteś maniakiem szybkości Nikona, wybierasz sobie dokładnie taką puchę, jaką chcesz i obiektyw, jaki chcesz. Super sprawa. Nic takiego nigdy nie ma prawa powstać. To są ideały, ponieważ producentowi zależy na tym, aby jak najbardziej przywiązać cię do marki. Więc jeśli czujesz się takim mega fanboyem, musisz sobie pomyśleć, że to jest cel marki. To marka stworzyła w tobie to myślenie, to fanboystwo, ten charakter. To nie jest twoja wina. Każdy z nas jest podatny, tak jak mówiłem na początku.
Każdy z nas jest podatny na bycie fanboyem, bo bronimy wtedy naszych ideałów, naszych decyzji, które podjęliśmy, a nikt nie lubi się mylić, dlatego tak stoimy murem za swoimi przekonaniami, nawet jeśli to są głupie zakupy. A producentowi zależy na tym, żeby nas do siebie przyciągnąć i osaczyć i ograniczyć wybór. Każdy producent chciałby, żebyśmy kupowali tylko i wyłącznie produkty spod jego ręki wychodzące, z jego fabryk wychodzące, z logo jego firmy. Rozumiem posunięcie Canona, który nie udostępnił swojego bagnetu innym firmom. To znaczy, wiecie, to nie problem fizycznie skopiować wymiary i tak dalej, ale tu chodzi o protokoły. Oryginał to jest oryginał. Co wam chcę powiedzieć? To jak działają obiektywy niezależnych producentów na niby otwartym bagnecie, jakim jest bagnet Sony, tak, bagnet Sony jest oficjalnie otwarty, to jak działa Tamron, to jak działa Sigma. No bo wiecie, ja mam porównanie, jak działają obiektywy niezależnych producentów. I najgorszym moim doznaniem były te doznania, jakie doświadczyłem, będąc użytkownikiem lustrzanek. Wtedy to była masakra. Teraz troszeczkę to się zmieniło. Teoretycznie Sony jest otwartym systemem. Firma Sony od 1 kwietnia 2011 roku oficjalnie, nieodpłatnie udostępniła producentom obiektywów i adapterów do obiektywów główne specyfikacje swoich obiektywów. Ja bym tutaj podkreślił słowo główne specyfikacje. Nie pełną, główne. Zapamiętajcie to. Ale wtedy stał się oficjalnie takim otwartym systemem. To słuchajcie, mimo tego, że teoretycznie Tamron ma dostęp do tej technologii, Sigma ma dostęp do tej technologii, Tokina, Samyang, to powiem wam tak. Najtańszy, najgorszy obiektyw marki Sony, a dobry, wypasiony obiektyw Sigma czy Tamron, no ja mam porównanie, jak to działa. I nie chcę wam tutaj podpowiadać, co wypadło lepiej w moim porównaniu. Musicie tutaj mi napisać w komentarzu, co uważacie, co chciałem wam przez to powiedzieć. Zresztą teraz już wiecie, bo powiem wam, że ja całkowicie rozumiem posunięcie Canona. Myślę, że zamknięty system jako producent nie mógł postąpić inaczej. Zamykając system na innych niezależnych producentów jest bardzo dobrym posunięciem. Po pierwsze, jeśli jesteście zaawansowanymi fotografami, a nie początkującymi, którzy tutaj przyszli na ten podcast dowiedzieć się, jaki aparat kupić, bo macie pustkę w głowie, tylko już podjęliście tą decyzję, no to zapewne wiecie, bo oglądaliście nie jeden poradnik na YouTubie, a może i oglądaliście jakieś moje filmy, no to wiecie, że najważniejsze w sprzęcie nie jest puszka, nie jest body, nie jest aparat, tylko jest obiektyw. To obiektyw jest narzędziem, który maluje. To, jak wygląda obraz, zależy w największej mierze od obiektywu. Od puchy to tam wiecie, color science można zmienić jednym kliknięciem. Ja mam porobione profile. Pewnie każdy z was ma. Większość, część, myślę, że z 5%. Idąc właśnie tą drogą, chcę wam powiedzieć, że skoro wiemy, że najważniejszy jest obiektyw, no to najwięcej kasy jesteśmy w stanie zdroworozsądkowo przeznaczyć na obiektyw, a mniej kasy na aparat. Niestety w większości te proporcje są chore i zachwiane. Użytkownicy, fotografowie gloryfikują aparat, zostawiając po macoszemu obiektywy. Tak jakby w ogóle nie istniały. No, dziwna sprawa, chociaż ja też tak troszeczkę miałem, ale wam o tym opowiem innym razem. I rozumiem filozofię Canona. Totalnie rozumiem filozofię Canona, o co mu chodzi w tym systemie R. Po pierwsze, przywiązanie do marki. Jesteście przywiązani do jednej marki, w tym przypadku do Canona. To Canon wam serwuje najlepsze dostępne obiektywy dla waszych aparatów, czyli dla waszych kanoników. Nie ma nic innego, ale ma to głęboki sens. Nie tylko finansowy, bo finansowy wiadomo. Zyski, wszystkie pieniądze zostają w rodzinie, czyli w Canonie. Producent przez to ma 100% kontroli nad wydajnością i jakością całego systemu. Nie możecie mu zarzucić, że coś jest nieostre, że autofokus nie trafia. Nie, bo od początku do końca wszystko jest tworzone przez jedną firmę. I rozumiem tą niepewność takiej marki, a co będzie, jeśli moi użytkownicy będą kupować tańsze obiektywy? I tutaj mam na myśli jakieś Samyangi, Tamrony, Sigmy, Tokiny, Viltroxy, nie wiem co tam jeszcze jest. Nie śledzę aż tak bardzo rynku, no bo większość użytkowników będzie chciało kupić tą wymarzoną puchę, przypuśćmy tego R5, a resztę kasy przeznaczy na obiektyw. Dokładnie resztę kasy. I tutaj już nie kupi sobie żadnej L-ki, tylko kupi sobie jakąś Sigmę. I zacznie wypisywać bzdury na forach internetowych, że tutaj wolny autofokus, tutaj nie trafia, tutaj to, tutaj tamto. Ma to sens, bo rozumiecie, o co chodzi. Canon czy inna firma nie będzie
będzie miała wgląd w to, jaki producenci niezależni produkują jakieś obiektywy, ale jeśli chodzi o ten produkt końcowy, no to do powiedzenia ten producent główny, do którego będą przyczepiane te obiektywy, niewiele ma do powiedzenia. Jest poza kontrolą jakości, nie może mieć wpływu tutaj na nic, a te produkty niezależnych producentów obiektywów mogą przełożyć się na opinię, tu mogą się pojawić rysy na marce. I ja to doskonale rozumiem. Ma to sens, dlatego za nic w świecie nie będę karcił Canona za to, że ma zamknięty system. To jest bardzo dobre posunięcie i powiem wam, jak jeszcze parę lat temu, tak, bo tak jak mówiłem wcześniej, swój aparat mam 10 lat, swojego A7 i jeszcze parę lat temu takim moim argumentem za tym, żeby kupić Sony, jak ktoś ze mną rozmawiał, no to był otwarty system i potwornie olbrzymi, niepojęcie duży rynek obiektywów i to obiektywów niezależnych producentów. Kiedy mówiłem, możesz sobie kupić Samyanka taniego za 1100 zł, albo troszeczkę droższego Tamrona, albo to Kinę, albo Sigmę i wszystko dzieci super działać i tak dalej. A nie do końca. Nie do końca. I powiem wam, że jestem niewolnikiem marki. Stałem się niewolnikiem marki z wyboru i jest mi z tym dobrze. Ale, tak jak mówiłem wcześniej, jeśli przyjdzie tutaj przedstawiciel innej marki i będzie chciał mnie zniewolić, idę w to. Napiszcie mi w komentarzu, czy jesteście za tym, aby systemy były jednak otwarte, czy zamknięte. Co myślicie o tej filozofii? Czy zmieniło wam się myślenie? Powiem wam, że ta moja rozkminka kanonowa pojawiła się niedawno, całkiem niedawno, a mało tego, nie została przez nikogo zainspirowana, bo w internecie widziałem tylko i wyłącznie negatywne opinie odnośnie tego, że Canon jest zamknięty, to, że Canon nie chce się otworzyć dla innych firm. Nie widziałem pozytywnej reakcji na coś takiego, a ja mam coś takiego, że wiecie, pewnie wiecie już po moich rozkminkach, że ja mam rozkminki, że ja lubię sobie coś tam pomyśleć, wywołać u siebie jakąś tam empatię i zrozumieć kogoś. No i w taki sposób podszedłem też do tego tematu, żeby zrozumieć to, żeby wytłumaczyć sobie i pojąć wszystkie plusy, wszystkie minusy i kurde, wyszło mi, że jednak więcej jest plusów. I skąd te negatywne opinie? Nie mam pojęcia. Jesteś kanonowcem, używasz Canona. Jesteś nikoniarzem, używasz Nikona. Nie, przepraszam, skłamałem. Jesteś nikoniarzem, używasz Nikora.